Remont łazienki w bloku sami wiecie, że nie jest prosty, a tu mamy do zrobienia i łazienkę, i ubikację w niewielkich pomieszczeniach. Zobaczcie, jak wyglądało przed, jak będzie wyglądało po i ile czasu nam się z tym zeszło. Zapraszam. A tych gości już znacie. Pamiętacie odcinek z grudnia? Co się stało? Przecież dopiero robiliśmy remont całego mieszkania, które chwilę trwało, tylko pół roku. I teraz stęskniliście się za remontami. Zdecydowanie. Za mną. Otóż to. No i wszystko jasne. Ale nie, słuchajcie, przecież macie ładne mieszkanie. Nie powiem, że okazałe, ale ładne. Fajnie zrobione. Ludziom się bardzo podoba. Zresztą tu macie odcinek. Bo naprawdę na 33 metrach, prawda? Tak. Jest sypialnia, wszystko co potrzeba. Zdecydowanie. Wszystko jest co potrzeba, ale brakuje trochę metrów kwadratowych i postanowiliśmy jednak przenieść się do czegoś chociaż trochę większego. No w tym przypadku prawie 2 razy większego. No to już widzę, że pomalutku remont się rozpoczyna. To co chcielibyście, żebym ja tutaj zrobił? Głównie łazienki, bo to potrzebujemy wyremontować całkowicie. Zrobimy całkowity remont kuchni. Bo jak widzicie, no łazienki są do zmiany. Są do zmiany. A cała reszta do odświeżenia. Szczęśliwie to nie musi być generalka, ale no prawdę mówiąc, niektórzy ludzie by weszli, przemalowali to mieszkanie i tyle. Mieszkali by już, nie? I nawet z tymi łazienkami, no bo to nie jest jakaś tragedia. Ale może wierzymy, że dobrze zaprojektujesz. No pewnie, że tak. Stylu. No, to w jakim stylu? Jakie kolory chcecie, co chcielibyście, żeby się tu znalazło? Macie osobną łazienkę, osobną ubikację, nie? Tak, tak. Tutaj chcielibyśmy, żeby było bardzo przytulnie, tak naturalnie. Mieszkanie jest bardzo słoneczne, stąd też może już nie taki pazur, nie loftowo, ale tak właśnie bardziej no, bo tam naturalnie. Zobaczycie, podoba mi się, no nieskromnie, ale podoba mi się tam to mieszkanie, naprawdę. Tak, nam też. Fajnie zrobione. Mówicie, że jak będzie opcja, to żeby ubikację też do łazienki wstawić, tak? Jeśli byłaby opcja, no, ale zobaczymy. nie będziemy się o to kłócić. Wiemy też, że nie jest za duża. No jest to takie wszystko co do centymetra. Teoretycznie patrzyłem po instalacjach, jest to możliwe, no ale instalacja instalacjami, ale jeszcze musi być to funkcjonalne i wygodne. Nie? Tak, musimy się tam zmienić. Kolory jakie? Takie jaśniejsze, ciemniejsze? Mówisz, że nie loftowo, to już nie idziemy w ciemne, szare? Szary może być, gdzieś drewno. Okej. Coś przytulnego, jakiegoś takiego ładnego. Może biały. Coś... No dobra, słuchajcie, jak zwykle, ja robię projekt funkcyjny, czyli ustawienie, zobaczymy, czy ten kibelek wejdzie do łazienki. Podeślę Wam kilka propozycji płytek, no i tyle, i będziemy remontować. I działamy. No, super. Cieszę się bardzo, że się odezwaliście. My również. Dobra, lecimy. Projekt funkcyjny i wizualizację mam gotowe i tak naprawdę największą zagwozdkę mamy, czy dać łazienkę z dodatkową ubikacją, czy zostawić tylko muszlę w małej ubikacji. I jak widzieliście, albo jak zaraz zobaczycie na wizualizacjach, no wybraliśmy jednak tą wersję bez dodatkowej ubikacji. Prawdę mówiąc, według mnie to już by było za ciasno, za mało miejsca. Dlatego optuję to rozwiązanie. Ok, funkcja i wizualizacja za nami, ale teraz muszę dobrać odpowiednie materiały. Po płytki za chwilkę pojadę do sklepu. Powiem Wam kilka szczegółów, na które musicie zwrócić uwagę przy wyborze płytek. A armaturę, ceramikę, jak zwykle, tym razem i lampy, wybieram w sklepie łazienkaplus.pl. Pamiętajcie, że przy wyborze ceramiki najlepiej dobierać z tej samej firmy. Czyli na przykład tutaj, jeżeli bym wybierał z firmy Oltens, to i muszla, i wanna, i umywalka jest z tej samej firmy, ponieważ biel wtedy jest identyczna. Druga sprawa, jeżeli wybieram tak jak w tym przypadku wszystko z Łazienek Plus, albo mam za darmo transport, albo kosztuje mnie zdecydowanie taniej, dlatego lepiej zdecydować się na jedną dużą, konkretną firmę. Dwie ważne rzeczy. To, że jest płytka na przykład o wymiarze 30×60, to nie znaczy, że ona tyle ma, bo może mieć równie dobrze 29,8 na 59,7 mm. Druga rzecz. Nie ma czegoś takiego jak płytki bezfugowe. Są płytki rektyfikowane, czyli nie można żadnych płytek kłaść bezfugowo, bo jeżeli tak zrobicie, to niestety szkliwo może popękać, a producent żaden nie uzna takiej reklamacji. Chociaż nieduża fuga, milimetrowa, 1,5 mm, ale musi być. I tak na przyszłość, ile razy zdarzyło się Wam, że zabrakło płytek? Albo trzeba było pion wymienić po kilku latach w łazience? Dajcie znać, bo to pewnie nie jedna taka historia jest. I nie mieliście już danych płytek, które kładliście 2-3 lata temu. Zawsze zostawcie sobie opakowanie po danych płytkach. Zobaczcie, tu jest bardzo ważna sprawa. Jest tak, gatunek, to jest jedna rzecz, ale najważniejsze, odcień lub tonacja. We Włoszech piszą ton i kaliber.
we włoskich fabrykach hiszpańskich cal będzie napisane. To jest ważna sprawa, bo dzięki temu będziecie mogli dobrać odpowiednią tonację i kalibrację, czyli rozmiar płytki. Bo jasne, kolor to jedno, ale przy każdej produkcji ta płytka może wyglądać troszeczkę inaczej. Być jaśniejsza, ciemniejsza, etc. Wymiar mieć 30 na 60 lub 59,7 mm na przykład. No to już wtedy będzie wiadomo co, nie? Dupa. Tak więc zostawcie sobie to, bo dzięki temu jesteście w stanie dokładnie taką płytkę dobrać. Po więcej porad zapraszam do e-booka, który napisałem o tym, jak urządzić łazienkę. Koniecznie zobacz też kalkulator remontu łazienki, który sam podpowie, co jeszcze należy dodać do listy zakupowej. Pamiętaj też o możliwości konsultacji ze mną. Link w komentarzu i opisie. Jak dobrze wiemy, łazienki w bloku są niewielkie i czasami ciężko jest pokombinować kolorem, ale to nie znaczy, że nie można. Nawet ciemne łazienki bardzo fajnie wyglądają. Na przykład tutaj macie mój projekt, który zrobiłem już jakiś czas temu. Malutka łazienka, naprawdę niewielka, a jaka ciemna. Ale nie o to mi chodzi. Słuchajcie, wystarczy pokombinować z dwoma kolorami, tak jak tutaj widzicie, albo żeby był jakiś wzór na płytce. Ten wzór może zrobić to coś. I o to właśnie chodzi, że będziecie powiedzieć, o, fajne. I mamy to. Finish. Po miesiącu czasu tak naprawdę, to wyobraźcie sobie, łazienka, ubikacja, miesiąc czasu, a panowie naprawdę pracowali solidnie. Od poniedziałku do piątku, jak trzeba było, przyszli, pracowali. Niektórzy mówią, ach, w 7 dni wybudujemy cały dom. A my tu się bawili miesiąc czasu. Łazienka w 3 kolorach, ubikacja w sumie też. Dużo nie trzeba, żeby naprawdę fajnie i ciekawie to wyglądało. Mamy kolor szary, brązowy i biały. Biały, ceramika, szafki, oświetlenie. Dziękuję Łazienka Plus za dostarczenie towarów na czas. Jak Wam się podoba? Jestem bardzo ciekawy. Kombinowaliśmy różnie. Czy tutaj nie dać jeszcze dodatkowej ubikacji? W końcu zdecydowaliśmy się, żeby tylko w tamtym pomieszczeniu była i myślę, że dobrze, że tak jest ok. Zobaczymy, co powie na to inwestor. No i jak? 30 dni, remont zrobiony i łazienka, i ubikacja. Jak Ci się to podoba? Czy były jakieś problemy, jakieś zaskoczenia, z czymś mieliście kłopot? Generalnie jesteśmy zadowoleni. Co do wykonania, myślę, że ekipa spisała się na medal. Krzywizna ścian tutaj w całym mieszkaniu była dramatyczna, ale chłopaki podołali, także Normalnie. myślę, że... Na Śląsku żyjemy, wiemy jak to wygląda. Topnięcia jeszcze nie da, są takie, że człowiek się budzi, tak więc... Dokładnie tak. Powiem Ci, przeglądałem się i naprawdę wydaje mi się, że bardzo fajni chłopcy się tutaj spisali. Nie widać mankamentów. A to Mieli super projekt, więc no oczywiście. mieli ułatwione. Ale w ogóle jesteś z tego efektu wizualnego zadowolony? Jak najbardziej. Wszystko jest po naszej myśli. Trochę szkoda, że nie udało się tej toalety wrzucić, ale myślę, że wtedy byłoby tutaj bardziej zawalone i nie do końca by nam to odpowiadało. Efekt końcowy idealny, także... Gratuluję Ci zrobienia szafki. To jest bardzo fajne, jak człowiek sam coś od siebie robi swoimi rękami i z tego jest zadowolony. Mnie się nie do końca jest ten efekt jak każdy, idealny. kto co robi, to później marudzi, że to nie do końca tak miało być. A jest fajna. Mówię Ci, że jest super szafka. Bardzo Wam dziękuję za drugie podejście. Czekam na trzecie podejście. Teraz przy domu może kiedyś. Zobaczymy pewnie. Tak. Fajnie. Naprawdę bardzo się cieszę, że się znowu spotkaliśmy. No i do zobaczenia. Również dziękujemy. Do zobaczenia. Widzieliście, jak wyglądały łazienki wcześniej? Widzicie teraz? Dajcie znać w komentarzu, co byście zrobili inaczej, jeżeli byście zrobili. Chyba że Wam się podoba, jak jest, też dajcie znać. Bardzo dziękuję Łazienkom Plus, które dostarczyły wyposażenie wręcz. Dostarczają nie tylko wyposażenie łazienek, ale i oświetlenie, które też tutaj jest akurat od nich, ale i podłogi. Także zresztą zerknijcie do nich. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Dajcie łapkę w górę, bo to zawsze motywuje. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć! Jeszcze raz wielkie dzięki dla sponsora tego odcinka z firmy łazienkaplus.pl, w której możecie kupić widziane zresztą wcześniej z realizacji lampę za 200 zł lub takie duże lustro za 492 zł. Polecam.